Dzień dobry wieczór, witam w prezentacji modyfikacji Beluga Submarine lub jak inni również mogą to pamiętać jako Atlas. Atlas, dokładnie tak, bo na tym właśnie wielkim okręcie podwodnym był wzorowany ten okręt podwodny, który został nazwany właśnie Beluga, a za jego powstanie odpowiadają Blizzard i Bobazaur. No także w dzisiejszym odcinku będziemy sobie oczywiście testować tą oto nie łódź, tylko właśnie okręt podwodny i zobaczymy, do czego to jest zdolne. Belugę, tak jak każdą inną łódź w tej grze, można stworzyć za pomocą przenośnej konsoli pojazdów, a konkretnie kosztuje ona 5 sztabek plastali, 2 kianity, 1 aerożel, 2 stolce obcego, 8 prętów paliwowych, 5 szkła emaliowanego, 2 zaawansowane zestawy elektryczne, 1 moduł głębokościowy cyklopa aż poziomu 3, generator osłon cyklopa i 4 tylko ogniwa energetyczne. Także jest to łódź typowo, przepraszam bardzo, okręt typowo endgame'owy, ponieważ no kianitu zbyt szybko w grze zdobyć nie możemy, a moduł głębokościowy cyklopa poziomu 3 również wymaga zresztą kianitu, także na koniec gry można sobie takie coś wybudować po prostu. Do Belugi możemy wejść na kilka sposobów. Jedno jest, jak widzicie tutaj na górze, drugie jest takie już ładnie zanimowane. O, jak widzicie tutaj, bardzo pięknie to wygląda. Tam jest wejście główne, natomiast wejście tutaj jest wejście takim troszeczkę poboczne, jak widzicie. I tutaj jest również przejście na taki oto poziom. Tutaj teoretycznie nie można za bardzo nic zrobić, ale możemy sobie zobaczyć, jak wygląda tutaj budowanie na ścianach. No, jak widzimy, na szybie nie warto, natomiast tutaj jak najbardziej można, pomimo że ściana jest lekko zakrzywiona, to gra wykrywa, jakby była płaska. Szafki również możemy tu postawić, możemy zobaczyć sobie coś takiego bardziej leżącego i to również fajnie tu działa. Nawet teoretycznie jakbyśmy chcieli, możemy tu na półeczce postawić to, bo widzimy, że tu półeczka jest. A oprócz tego oczywiście jest jeszcze tutaj piękny silnik, wykrył nam Lewiatana. Słyszycie tutaj, bardzo fajnie tutaj to też gada. Tu mamy też taki dolny dek. Tutaj na razie też również nic nie ma. Tu mamy, proszę bardzo, jedno miejsce na pojazd, docelowo na Paramounta, a tu mamy drugie wejście na pojazd, docelowo na Seamoufa, co będziemy później testować. Także tak wygląda zestaw wejść. Tutaj jest oczywiście to wejście dolne, jakbyście chcieli zobaczyć. Dwie drabinki, możemy sobie wejść też tędy i wejście jest ładnie animowane, otwierane. No i tak to właśnie wygląda. A więc tak, jeszcze dokładnie tutaj pokazując całe wnętrze. Tu mamy miejsce na baterię. Docelowo, tak jest, docelowo miejsce na baterii jest po 4 na każde z tych miejsc. Tutaj mamy kolejne 4 i kolejne 4, czyli łącznie mamy tych miejsc, prawda, 16, całkiem sporo. A przypominam, że do budowy wymagane są tylko 4 ogniwa. Tutaj mamy, proszę bardzo, mostek. Mamy różnego rodzaju ustawienia. Mamy Eco, mamy normalny, mamy IME. To możemy silnik włączyć. Mamy generator osłon, zobaczcie sobie. Jak widzicie zresztą, generator osłon realnie wpływa na wygląd naszego obrazu. Możemy sobie też wziąć tutaj i faktycznie to też widzimy, że tak to działa. Możemy sobie na razie wyłączyć. Teraz jest tryb zwinności, który jest oczywiście informowany również o tym, że jest włączony. Później będziemy sobie go testować. Mamy oczywiście sterowanie oświetleniem. Jak widzimy, działa to bardzo dobrze. Naprawdę działa to fajnie. Tutaj się, proszę bardzo, nawet ekraniki wyłączają. Widzicie? Patrzcie to. Tu się włączają, tu się wyłączają. To jest, tak jak mówię, to wejście na Seamoufa, co później będziemy testować. Tutaj jest główny taki deck, tu możemy sobie też zejść i też jest ten dolny właśnie, co wcześniej pokazywałem, dolne miejsce. Tak, tutaj jest, tak jak mówię, ten miejsce na Paramounta docelowo. Tutaj jest silnik, a tu są docelowo upgrade'y, miejsce na upgrade'y. Rozumiem, że po 4 na stronę również. Nie, przepraszam, po 8 na stronę, aż 16 ich łącznie jest, że zaraz zobaczymy sobie te upgrade, jakie tu są. Ale tak właśnie wygląda. A jeszcze tutaj, przepraszam bardzo, jeszcze tu jest wyjście. A tu jest to, co też wam pokazywałem, czyli ta oto góra, to możemy sobie fajnie popatrzeć, jak to wygląda z zewnątrz. I tak właśnie wygląda wnętrze naszego okrętu podwodnego. Dobra, skoro jesteśmy już przy konsolach ulepszeń, zobaczmy sobie zatem, co możemy tutaj, prawda, wcisnąć
Czy jest osobny fabrykator do naszego pięknego pojazdu? Zobaczymy sobie na początek moduły głębokościowe z Vehicle Framework. Może zadziałają, zaraz się przekonamy, spokojnie, spokojnie. Tu jeszcze mamy różne dodatkowe rzeczy, które teoretycznie one powinny działać. Dlatego przetestujemy sobie, czy mogę to dać tu. Mogę. Mogę dać tu? Również mogę i mamy ich zamiast 2000 8000 metrów głębokości. Także zabawie się robi, nie? Jakie jeszcze rzeczy tutaj bym mógł? Czy są jeszcze jakieś modyfikacje na prędkość? Tutaj, no tutaj chyba tego nie widzę, co prawda, ale czy te zwykłe speed modules, czy one zadziałają? Możemy się przekonać. Jeszcze fabrykator cyklopa możemy sobie tu wrzucić teoretycznie. I upgrade, no może nie to. Ale możemy sobie przetestować rzeczy z fabrykatora cyklopa. Na przykład to, czy tu wejdzie? Czysty test, szybki test. Jakie upgrade możemy tu wrzucić? Ok. Czyli cyklopowe nie, ale simulfowe jak najbardziej. Możemy sobie w takim razie wszystkie upgrade'y z Simulfa wrzucić. Wzmocnienie, jakieś tam efektywność energetyczną. Dajmy sobie, czemu by nie? Tutaj oczywiście, tutaj nic ciekawego nie ma akurat, dobra. I również to wejdzie. Super, obecność do silnika 260%, a bez tego 69%, ok, czyli działa. Także jak widzicie, możemy tu wciskać upgrade'y z Vehicle Frameworks albo z Simulfa. I teraz pytanie jeszcze drugie moje. Czy jak wrzucę tutaj upgrade simulfowy, ale głębokościowy, to jak to zadziała? Bo już mamy głębokościówkę od Vehicle Frameworks i ok, nie da się tego tu zamontować. Czyli jest to pomyślane bardzo dobrze pomyślane. Mamy tutaj, prawda, 8000 teraz zgniotu, bez tego mamy 2000, czyli wszystko pięknie działa i to chciałem właśnie widzieć. No dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda dokowanie w Beludze. Beludze, chyba tak się to nawet odmienia. Tutaj teoretycznie widzicie, jest jedno miejsce takie ewidentne na coś, tylko od Simulfa się to nie otwiera. Podobno jest dokowanie Brown Suita i Simulfa, także zakładam, że ok, i tu na Simulfa się otwiera. Ładnie zadokowało. Prawdopodobnie nie ma animacji tego tutaj otwierania, więc na razie nie klikamy i lecimy po Brown Suita. A więc przetestujmy sobie, czy ten oto Brown Suit da sobie radę. Ok, widzimy, że się otwiera. Niestety tutaj jest to za głęboko, więc muszę troszeczkę dostosować nasze możliwości. No dobra, teraz mamy już, proszę bardzo, o kurczę, aż nawet za mocno to. Ale a jak to ładnie wygląda tutaj, jak to se siedzi. No, powiem wam, imponujące. Oczywiście nie byłoby to... A, jednak jest animacja wchodzenia, dobra. Wracam honor. Oczywiście nie byłoby tego testu bez przetestowania, jak zachowuje się tutaj, prawda, ten oto pojazd, Beluga. Jak widzicie, wygląda to... Wykrywa, że jesteśmy wewnątrz, ale jeszcze jedna rzecz. Simulf nie otwierał drugiego wejścia. A czy Brown Suit otworzy to wejście? To też jest animacja wychodzenia, bardzo ładnie. Czy mogę skorzystać z tego doku Brown Suitem? Czy nie? Nie mogę. Czysto teoretycznie niestety nie mogę. Okej. Możemy to zostawić tutaj. No ale dobra. Simulfa się da tu zadokować. Ale wiem, że niektóre pojazdy z modów również są kwalifikowane jako Simulf i działają normalnie na takiego, na doki po prostu. Więc przetestujmy sobie inny pojazd, który ma taką możliwość, czyli chociażby Odyseja. Tutaj mamy, proszę bardzo, pięknego Odyseja. Jest to oczywiście również pojazd z modów. Całkiem zresztą fajny. Nie ukrywam. Jest chyba jeden z najbardziej rozbudowanych pojazdów z modów. Ma kamery i w ogóle.
Kamerę? Czekaj, ja to sobie a już musiałbym zobaczyć teraz, ale zaraz się przekonamy zresztą, jak będziemy go pilotować. I zobaczymy, czy da się jego zadokować. Welcome aboard, Captain. All systems online. Mamy tu światełka, co prawda to na razie widać nie działa niestety, ale... Tak jest, Odyssey ma kamery. Troszeczkę widać hałasuje, ale to już jest taka rzecz. Patrzę na konsolę, czy coś tutaj się wydarzy. Okej, Odyssey ewidentnie nie jest... Nie chce być dokowany przez to. Spoko. Attitude leveling. W takim razie spróbujemy jeszcze jeden pojazd. Jeszcze jeden pojazd. A więc kolejnym pojazdem, który przetestujemy sobie jeszcze, jest pojazd dużo mniejszy. Pojazd CB, który już testowaliśmy, że działa. I pytanie, czy on, prawda, jest możliwy do zadokowania w naszym, prawda, naszej Beludze, naszym Atlasie. Bo tutaj to akurat nie wiem, dlaczego twórcy nie nazywają tej łodzi, tego okrętu podwodnego Atlasem, tylko nazwali ją Beluga, ale no cóż, oni są twórcami, oni decydują, jak to się nazywa. Mimo że informują, że to jest koncepcja tego Atlasa. Okej. Na wejście simulfowe to nie reaguje. W żaden sposób. Wejście simulfowe nie reaguje, okej. Ale co z wejściem na Prosuita? Bo może Prosuit zadziała. Welcome aboard, Captain. All systems online. Zaraz się przekonamy. Działa? Nie działa. I widzicie, czyli jest tutaj inna kategoria, zdecydowanie inna kategoria pojazdów, ponieważ na Moonpoola normalnie działa CB, jest w stanie zadokować Moonpool, ale tutaj nie. Także ciekawa sprawa. Przyszła zatem pora na porównanie wielkości. Mianowicie mamy tutaj po prawej Belugę Atlas Submarine. Jak widzieliśmy, jest on zdecydowanie najdłuższy ze wszystkich okrętów podwodnych. Na środku mamy oczywiście Seala. Jak ktoś nie wie, to zapraszam do pierwszego odcinka prezentacji modyfikacji. Tam prezentowałem właśnie Seala. Jak widzimy, Seal jest grubszy niż Beluga. Całkiem ciekawe w ogóle, że się okazuje jednak, że Seal tak wizualnie to jest dużo większy niż nasza Beluga, niż nasz Atlas. No i oczywiście, no to powiedzmy sobie szczerze, no Cyklop, no to nikt się nie spodziewał, że on będzie jakkolwiek tutaj walczył o jakiekolwiek miejsce, no Cyklop jest... Chociaż, przepraszam. Ale, dobra, przepraszam. Cyklop jest dosyć długi, ale przez to, że troszeczkę źle go ustawiłem, to wydaje się, że jest w długości Atlasa, co nie jest prawdą. Także no, na szerokość zdecydowanie Seal wygrywa. A tak na długość, no to wygrywa Atlas. Cyklop zostaje na samym samiuszkim końcu. I tak właśnie wygląda ta oto prezentacja. No ale dobra, wszystko fajnie, jakby jest długi, prawda, jest generalnie fajny, da się tu budować, ale przetestujmy sobie w końcu prędkość tego monstrum, przetestujmy sobie jak to pływa. Dajmy sobie oczywiście największą prędkość, zobaczymy sobie. I co, i lecimy. Ło! Ty zaczepiło się o tego, o... Co ty robisz? Zaczepiło się o Tom. O Seala się zaczepił Atlas. Okej, mamy tutaj piękne kamery. Ujojoj, ale się psuje obraz od tych kamer. To nie fajnie akurat. Ale płynie, pływać pływa, nie? Generalnie tyle mało widzę, ale dlatego, że jesteśmy po prostu w takim miejscu, gdzie nie ma za bardzo to widzieć. Ale no cóż, widzicie, pływa co pływa. Dźwięku nie wydaje, co prawda. Ale silnik chyba pracuje, nie? Silnik zdecydowanie pracuje. I tak ładnie zanimowany i w ogóle. A jak to z zewnątrz wygląda? Bo on cały czas działa ten silnik. Nie tutaj. Jak z zewnątrz wygląda jego praca?
Pokaż mnie to. Działa czy nie działa? No z zewnątrz nie został jeszcze zanimowany ewidentnie. Ale tak ogólnie z wewnątrz ładnie wygląda to. Dobra. To był tryb najszybszy. Ale jeszcze mamy coś takiego, co się nazywa tryb mobilności. Agility mode enabled. Agility mode disabled. There was Okay. a case where an Agility mode experienced enabled. helmsman somehow managed to get their vessel stuck, tilted straight down in the depths of a remote cave. Detecting massive energy signatures. Okej, widzę, że się nakładają. Aha! To jest agility mode. Patrzcie to, możemy pionowo w dół praktycznie płynąć. Okej. I jakby ktoś z was nie wiedział, to co teraz ja mam, to jest implementacja AirSliba, czyli Detecting large life form signature. Origin cannot be identified. Origin cannot be unidentified. Okej, jesteśmy przy dziale, nie? Przy wyspie z działem jesteśmy. Tak jest. Na Silensa jeszcze nie płynę. Generalnie na pewno zrobię sobie dodatkowy odcinek prezentacji modyfikacji Atlas kontra wszystkie lewiatany, ale na Silensa jeszcze nie płyniemy. Także żeby nie było. Dobra, dajmy sobie może prędkość Eco. Zobaczymy jak wolno to pływa na trybie Eco. Uwaga, uwaga, ustawmy się powiedzmy do naszych innych pięknych łodzi. I tryb Eco faktycznie jest trybem Eco. Pływa dosyć wolno. A pamiętajcie, że tu dałem upgrade na prędkość, które czysto teoretycznie powinny działać, ale to też nie jest wcale potwierdzone, że to dokładnie działa. Tryb normalny, lecimy. No, tryb normalny jest dużo lepszy. Tutaj już widać, że te odległości się skracają, prawda? Zbliżamy się do celu. Ale dobra, i teraz jeszcze tryb IME, czyli najszybszy docelowo tryb. No i tutaj płynie się zdecydowanie szybciej. Leviathan class life form detected in the vicinity. Patrzcie, widzisz? Some level of caution is advised. Tutaj nam wykrywa tego lewiatanka, jakiegoś pewnie Reapera. Zobaczmy sobie ten tarczę, generator osłon, okej. Czy jest tutaj lewiatan gdzieś widoczny? Ojojoj. Ojoj, tutaj widać, że na kamerach tryb mobilności nie działa, niestety. Jest on lekko zbugowany. A lewiatan jest tutaj. Przetestujemy sobie od razu, jak już tutaj jest po drodze, to nie będę do kolejnego przeglądu modyfikacji czekał, tylko sobie przetestujemy, jak on działa tutaj. Kontra moja begula, czy... Atakuje, czy nie atakuje? No niby jesteśmy obok niego. Ale on za bardzo się nami nie interesuje. No dawaj, no. Jak wysiądę z tego? Leviathan class life form detected in the vicinity. A. Some level of caution is advised. Generator osłon wyłączmy sobie może. I lewiatan nas zdecydowanie nie atakuje. Ale... Czy dlatego, że ja jestem na Creative'ie? Bo już nawet nie pamiętam. No chyba tak, dobra. W takim razie zobaczymy sobie testa teraz. Czyli... Survival. Kurzysz się na mnie? Tak jest. Captain. All systems online. I atakuje nas normalnie. Bardzo fajnie. To prawda, nie bije nam zupełnie nic. Ja bym chciał, żeby się tak, wiecie, tak się całkowicie wkurzył. Warning. Detecting large life form signature. Origin cannot be identified. Nas jedynie tak leciutko nas atakuje. O widzicie, za bardzo, za dużo to nam nie robi specjalnie. Także nasze shieldy, no ewidentnie na razie są niepotrzebne. Zobaczymy sobie na Silensa kiedyś, jak będziemy testować. Ale tak, na ten odcinek, na tą prezentację modyfikacji to było na tyle. Kolejne testy, kolejne dodatkowe rzeczy będziemy robić sobie w następnych prawdopodobnie przeglądach tej modyfikacji. Zobaczymy sobie właśnie kontra lewiatanę tego, tą belugę. Zobaczymy sobie jakieś takie ekstremalne sytuacje.
A tak to, jeśli odcinek Wam się podobał, oczywiście dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych, no i cześć!